Halo, halo. Halo, halo. Cześć. Dzień dobry, witamy Was na naszej prezentacji. Ja się nazywam Jakub Barański, mam ksywę Sząsu. To jest Mikołaj Wicher, ma ksywę Wicher. Łatwo. Słuchajcie, zrobiliśmy jakiś czas temu takiego LARPa, o którym powiedzieliśmy, że jest eksperymentalny i że zrobimy tam mnóstwo dziwnych rzeczy. I trochę zrobiliśmy. I chcieliśmy wam dzisiaj powiedzieć, skąd to się wzięło, co nam się nie udało, a o czym chcemy zapomnieć i nigdy więcej już tego nie robić. Więc skąd się to wzięło? Więc pomysł na naszą grę przed nam w roku 2016 po grze głównej festiwalu Dreamhaven, kiedy zagraliśmy po raz kolejny w dużego LARPa na około 100 osób i po raz kolejny spotkaliśmy te same, jakby wiecie, problemy, cechy. Zaczęliśmy o tym rozmawiać, doszliśmy do wniosku, że większość gier tak naprawdę jest bardzo podobna. Oczywiście są, wiecie, różnego rodzaju wyjątki, gry się między sobą różnią, ale można wyłonić kilka cech, które charakteryzuje w zasadzie je wszystkie. I mam tutaj na myśli taki, wiecie, duży LARP konwentowy. Charakteryzowaliśmy te cechy. Tak, wydaje nam się, że duża liczba dużych LARPów konwentowych zachowuje takie zasady, które są powtarzalne. Stosuje się do zasad trzech jedności. Jedności czasu, jedności miejsca, jedności akcji. Najczęściej te duże LARPy opowiadają historie, które dzieją się tu i teraz, od 10 rano do 10 wieczorem. Taki świat mija w naszym świecie rzeczywistym, taki sam czas mija w świecie gry. Te gry dzieją się zazwyczaj w jednym miejscu, w jednej lokacji, w jednej wsi, w jednym zamku, a ciężko jest pokazać coś, co jest na dwóch wybrzeżach wielkiej krainy. I najczęściej to dotyczy jednej akcji, jednej jakiejś ważnej rzeczy, ważnego wydarzenia, które dzieje się w tym miejscu. Jednej fabuły, można by tak powiedzieć, dla potrzeby LARPowe. Takie duże gry też mają wielką trudność z tym, żeby kontrolować doświadczenie pojedynczego gracza. Ono jest bardzo losowe. To, jak się bawisz, często zależy od tego, czy znajdziesz się w właściwym miejscu, w właściwym czasie, czy wkręcisz się w fajną grupę, czy znajdziesz ten wątek, czy twój współgracz to fajnie zagra. Doświadczenie gry jest bardzo nierówne. I rzecz trzecia. Duże gry rzadko są powtarzane, rzadko można je zagrać wielokrotnie, a nawet jeżeli są powtórne edycje takich gier, to często gracz nie może zagrać drugi raz w tą grę, bo fabuła, bo wątki, bo coś już wie. I nawet jak ta gra bardzo mu się podobała, to doświadczenie, które jest mu oferowane, jest często dużo bardziej ubogie. To były rzeczy, z którymi chcieliśmy jakoś walczyć. A z punktu widzenia twórcy, jeżeli poświęcasz naprawdę bardzo wiele czasu, żeby stworzyć dużą grę, szkoda, że grana jest tylko raz. Tak więc stwierdziliśmy, że na pewno chcemy zrobić grę inaczej, czyli dokładnie podważając te trzy założenia oraz byliśmy pewni, że ta gra będzie grą narratywistyczną. No wiecie, narratywizm jest popularny, wszyscy to lubią, wszyscy to jara. Chcieliśmy to zrobić. O czym jeszcze myśleliśmy? Myśleliśmy o tym, że z tymi problemami, cechami być może, które przed chwilą wymieniliśmy, całkiem nieźle radzą sobie małe gry, małe chambery, które radzą sobie z pokazywaniem długich historii, jak w jeep formach, z pokazywaniem akcji w różnych miejscach, z regrywalnością. Te problemy udało się tam rozwiązać, więc dlaczego nie zrobić tego w jakiś sposób w dużej grze? Tak, projektowania gry nie zaczęliśmy od takich rzeczy, o których zwykle się zaczyna myśląc o grze, czyli nie zaczęliśmy od settingu, nie wymyśliliśmy najpierw świata albo nie mieliśmy konkretnego pomysłu na jego osadzenie, nie wymyśliliśmy najpierw fabuły, nawet nie zaczęliśmy od postaci. Pierwszą rzeczą była struktura. Chcieliśmy wymyślić, jak ma wyglądać gra od strony planu, wydarzeń, żeby te nasze cechy mogły być spełnione. Wydawało nam się, że to nie może być gra od 10 do 10 i trzeba tutaj w jakiś sposób podziałać inaczej. W rezultacie stworzyliśmy po całej serii prac siatkę scen, którą w ten sposób zobrazowaliśmy graczom, żeby mogli się połapać, o co chodzi w tym LARPie, jak on będzie wyglądać. Powiem wam, o co chodzi. Nasz LARP to jest całość naszego LARPa, rozłożona na 2 dni. Ten LARP dział się w podzieleniu na epizody, epizod 1, 2, aż do 8 oraz sceny. Tak? Każdy epizod miał jakąś ilość scen, one nie były równe. Każda z tych scen działała niezależnie, to znaczy była ograniczona przez przestrzeń świata gry, była ograniczona przez jakieś zasady,
była ograniczona przez jakąś akcję, była ograniczona przez jakiś opis, więc gracze w każdym epizodzie wybierali tylko jedną scenę. Dokładnie wiedzieli, gdzie pójdą i co będą robić. W ten sposób zrealizowaliśmy pierwszy cel, czyli jest to zerwanie z jednościami. Tak? Obrazując wam to, mieliśmy na przestrzeni gry przystanku Alaska lokację, powiedzmy, stodoły. Ta stodoła mogła być w pierwszej scenie kościołem, w drugiej scenie salą zebrań, w trzeciej scenie fabryką, w czwartej opuszczoną częścią miasteczka. Tak? Zerwaliśmy z jednością przestrzeni. Co więcej? Ponieważ mieliśmy sceny, między którymi nie można się było przemieszczać, mogliśmy tak naprawdę zupełnie inaczej podejść do kwestii upływu czasu. To, że jedna scena działa się w roku 2017, nie przeszkadzało w niczym, że scena 3 godziny później dzieje się w roku 2020, a scena 7 godzin później dzieje się w roku 2030. Mogliśmy przeskakiwać wszystko to, co dzieje się dalej. Tak jest, a każda scena miała swój własny problem, swoją własną akcję, skupiała się wokół jakiegoś wydarzenia. Nie było tutaj wątku głównego, tak? Chcieliśmy, żeby ten LARP w swojej strukturze przypominał nieco serial, gdzie śledzimy losy wszystkich bohaterów po trochu, widzimy ich w różnych sytuacjach. Nie jest to jak książka o jednej osobie. Chcieliśmy też pominąć to, co czasem wydaje nam się mało atrakcyjne na dużych grach, kiedy, wiecie, musicie przejść cały teren gry do konkretnej lokacji, gdzie być może odbędzie się jakiś rytuał, który jest dla was angażujący, więc drawujecie przez ten las. Akurat się zdarzyło, że nikt nie chce iść z wami, więc idziecie sami przez pół godziny w ciężkiej zbroi, z ciężkim sprzętem, a na miejscu okazuje się, że jednak odwołali. Nie? Więc pół godziny gry stracone. Wyeliminowaliśmy ten element z naszej gry, ponieważ dokładnie wiedzieliśmy, co, kiedy i gdzie się wydarzy, a przemieszczanie się między lokacjami, między scenami nie było częścią gry, było przerwą. Kolejnym rozwiązaniem, jakie zdecydowaliśmy się zastosować, była bardzo duża jawność gry. Możesz kolejny slajd rzucić? Czyli tą całą rozpiskę, którą widzieliście wcześniej, opisaliśmy w formie takich jednostronnicowych skrótów akcji, trochę wiecie jak opis odcinka kolejnego serialu. I wprost napisaliśmy graczom, czego w tej grze, w tej scenie mogą oczekiwać. Więc gracz stojąc przed wyborem, czy w tym epizodzie pójść na scenę walki, scenę, w której będzie na przykład się skradać, scenę, w której pójdzie plądrować jakieś zapasy, mógł wybrać to, co akurat go interesowało, co akurat ją interesowało i co chcieli przeżyć na tej grze. Tak. Staraliśmy się, żeby sceny w danym epizodzie były w jakiś sposób powiązane, czyli na przykład pierwszy epizod gry miał nam służyć do tego, żeby kreować nasze grupy, żeby ludzie mogli się jakoś poznać, żeby mogli rozbudowywać swoje postaci, ale jakiś epizod w połowie gry miał być nastawiony na akcje, na konflikty, więc różne sceny, ale z tym samym motywem przewodnim. Celem, który oczywiście w ten sposób realizowaliśmy, było to, żeby dać graczom wybór tego, w co chcą się zaangażować, czyli walczyliśmy tutaj z tą losowością doświadczenia. Chcieliśmy, żeby gracze nie dostali jednakowego, ale żeby każdy miał taki sam dostęp do fajności gry. Fajność definiowaną jako dostawanie to, czego ja jako gracz chcę. Jakie rozwiązanie nam pomogło? Grę tworzą sceny. Nie mówimy, że nasza gra na przykład zawsze skupia się na walce, że zawsze skupia się na negocjacjach, że zawsze skupia się na odgrywaniu silnych emocji, bo mamy grę na kilkadziesiąt osób i te kilkadziesiąt osób mają różne oczekiwania. Dzięki temu, że to sceny są clue gry, mogą pójść tam, gdzie chcą. Tutaj bardzo ważne jest również to, że to, czego na pewno w opisie sceny nie było i nie widzieliście, nie było listy, którzy gracze tam pójdą. Każdą scenę projektowaliśmy z akcją, która ma się tam dziać na myśli. To był jeszcze główny pomysł. Gracze mogli się zdecydować tam pójść lub nie. Część scen nie odbyła się podczas LARPa. Sceny miały niektóre nie ograniczenie ilości czy czasu, w jakim się mają odbyć, ale te sceny mogą pójść w dowolnym komplecie graczy biorących w nich udział. Co jeszcze? Sceny mają swój początek, mają jakieś zasady, mają określone jakieś ramy, ale nie mają określone, kto tam pójdzie, nie wiemy, jaka grupa tam akurat będzie i tak naprawdę każda scena może potoczyć się inaczej. Te sceny mają jakieś ramy, mają zasady wejściowe, ale nie mają pełnego scenariusza.
nie wiemy, jak to się skończy. Można je grać wielokrotnie. W tym sensie każda z tych scen była tak naprawdę małym chamber larpem, który był grany gdzieś w terenie na określonych zasadach, tak? Sceny były projektowane niezależnie od postaci. Nie zakładaliśmy, że jakaś konkretna postać będzie w konkretnej scenie. Tak naprawdę projektując grę skupiliśmy się na scenach, na fabule, nie na tym, jakie postaci tam przyjdą. Postaci są opcjonalne, tylko dodam, że nie zajmowaliśmy się przez to w ogóle ich tworzeniem. Gracze nie dostali od nas karty postaci. Tak, o tym, w jaki sposób tworzyliśmy postaci na D8, będę opowiadał jutro. Teraz nie będziemy tego tematu rozwijać. Jeżeli Was to interesuje, zapraszam. Jakie były niespodzianki i plusy z gry, których nie przewidzieliśmy? Po pierwsze, gracze deklarowali, że mogli wejść w scenę na całego, zrobić cokolwiek chcą, zaryzykować jak tylko bardzo fabularnie chcą, stracić coś, zyskać i po końcu sceny, po przerwie wejść w kolejną scenę bez jakiegoś bagażu konsekwencji. Nawet jeżeli coś się nie udało, to gracze wierzyli, że nie są w stanie zepsuć tego doświadczenia sobie ani nikomu innemu. Również fakt tego, że gra była podzielona na godzinne, półtorej godziny sceny z przerwami, pozwalał graczom zachować wysoki poziom gry na emocjach cały czas, ponieważ mieli pomiędzy tym przerwę, więc nie było to bardzo męczące, nie było to długotrwałe. My o tym projektując grę nie myśleliśmy bardzo, że tak ważne będzie to dla graczy, że powiedzą nam, gry nie da się zepsuć. Jest to super plus, super zaleta, tak naprawdę najczęściej chyba wymieniana zaleta przez naszych graczy. D8 było też grą wielu startów. Nie wiem, czy spotkaliście się, czy mieliście takie doświadczenie czasem na grze, że wiecie, umiejscowienie was z pewną grupą graczy w powiązaniach albo w pewnym wątku fabularnym okazało się dla was zupełnie niedziałające. Okazało się, że ta część gry nie idzie, jest za nudna, po prostu nie jest dla was. W D8 każdy gracz miał możliwość zaczęcia gry na nowo w każdej scenie, ponieważ został zgrupowany z konkretną, nową grupą ludzi, albo starą, w zależności od tego, jak wybrał, jeśli tak chciał, i skupiony wokół jakiejś rzeczy, która się działa, którą też wybrał sam z opisu, więc mógł zacząć grę na nowo. Ponieważ nasza gra była podzielona na sceny i epizody, ale również przerwy, w tych przerwach gracze mogli dogadywać się między sobą, zagrać sobie jakąś scenkę na boku, albo samodzielnie zorganizować sobie black boxa. Skala w przypadku niektórych osób zaskoczyła nawet nas, ponieważ mieliśmy grupy, które prawdopodobnie tyle samo czasu albo więcej niż na naszych scenach spędziły na własnych blackboxach. I to nie dlatego, że rezygnowali ze scen. Po prostu widok grupy osób, które w takim tempie zasuwają obiad po to, żeby iść grać blackboxa, jest niesamowity. Było to super zyskiem dla ich gry. Jedną z trudności, z którymi się spotkaliśmy, które gdzieś gracze nam komunikowali, był fakt, że ta gra nie zachowywała takiej typowej dla larpów płynności, tak? Czyli to poszatkowanie było formą, do której gracze musieli się przyzwyczaić i zajęło im to pewien czas. Gra była rozłożona na 2 dni i stopniowo przyzwyczajali się do tego. Było problemem dla osób, które, wiecie, lubią poznać wszystko na grze, lubią odwiedzić każdą lokację, lubią mieć możliwość wejścia wszędzie. To, że w każdym epizodzie wybierają tylko jedną scenę, nie mogą przemieścić się. Że mogą poznać wiedzę o całej grze tylko z rozmów z innymi osobami i na pewno dla takich osób ta nasza struktura jest uciążliwa. Nie pasuje im i nawet ciężko jest podać rozwiązanie jakiegoś tego problemu. Po prostu nie jest to styl, który będzie pasował wszystkim. Nie nauczyliśmy naszych graczy czegoś, co się nazywa steeringiem, czyli jakby świadomym popychaniem mojej postaci w stronę takich doświadczeń, których ja chcę jako gracz. Tak? Czyli nie ja jestem zależny od tego, co moja postać przeżywa i co się jej przydarza, jestem tego trochę ofiarą, tylko muszę ją pchać w te kierunki, które chcę osiągnąć. Na pewno osoby, które jakoś tam steering już czaiły, były z nim zaznajomione, wyciągnęły z naszej gry więcej w jakiś sposób i powinniśmy lepiej jakby uczyć metody grania w tę grę. Pewnie kiedyś to zrobimy, już to robimy teraz, kiedy już wiemy, o co chodzi, bo sami też na tym eksperymencie się dużo nauczyliśmy. Tak jest. Jeżeli chcesz wykonać podobny eksperyment, chcesz osiągnąć podobne cele, które zaznaczyliśmy, spróbować zrobić coś inaczej, zapraszamy do brania tej struktury
kopiowanie jej w innych grach z innymi fabułami. Wydaje nam się, że jest to bardzo plastyczna metoda. I nasza metoda to dużo małych rozwiązań. To jest taki toolset, z którego można brać kawałek, można brać całość, można brać sceny, można brać epizody, można brać zasady, można brać podejście do konkretnych rozwiązań. Tak, przykładowo projektowanie eventów na tradycyjnych grach może być projektowane jak nasze sceny, co będzie działać doskonale. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.